Witam. Witam, kolejne pióro produkcji Przemka Marcińskiego będę pokazywał. Taka oto kasetka teraz piórom towarzyszy z takiego jasnego drewna, troszkę taki lekko przybełczołkowany, że tak powiem, bok, a w środku zmiana, wcześniej tego nie było, jeszcze pokażę tutaj jak góra wygląda. Wcześniej było tylko na jedno pióro miejsce, teraz mamy na 5 i to na nawet duże, bo jak wkładam tutaj duofoldy, to jeszcze sporo miejsca zostaje u góry i u dołu. Tak więc można te kasetki używać do przechowywania większej ilości piór, co cieszy. Natomiast dzisiaj nowy model, który niedawno pojawił się na stronie Przemysława Marcińskiego pod nazwą Stożek. Jak widać, to takie dwa ścięte stożki tutaj mamy, z których składa się pióro. Wszystkie modele, wszystkie egzemplarze tego modelu wykonane są z różnego rodzaju ebonitów. Ten, który tutaj pokazuję jako pierwszy, wydaje mi się najciekawszy. Drugi jest monokolorowy i tutaj widzimy właśnie taki stopper, all stop z tytanu, bo stalówka w tym tytanowa. Sekcja, jak widać, naprawdę dość długa. Korpus zwęża się tak samo jak skówka. Taki sam kąt, że tak można powiedzieć, ścięcia i tak samo sekcja pod tym samym kątem jest ścinana, co można wyczytać na stronie Przemka. Natomiast oba końce są na płasko, taki flat top można powiedzieć to jest i ten egzemplarz w tym kolorze tak się prezentuje. Stalówka ma logo Przemka Marcińskiego i to są stalówki Boka. Natomiast Standard International, naboje i konwertery tutaj do tego pióra pasują. Tak więc tak wyglądają te dwa materiały, z których jest to pióro wykonane. Jest ich oczywiście więcej. Mam jeszcze trzecie, takie ciemniejsze w tonacji, tak się właśnie prezentujące na zbliżeniu. No tutaj nie ma co tłumaczyć, oczywiście to najdłuższe pióro w każdej konfiguracji, ze skówką czy bez. W wymiarach to jest 15,5 cm, linijki mi zabrakło. Ze skówką, bez skówki 15 cm długości, średnica w połowie sekcji 11 mm, natomiast w najszerszym miejscu mamy 16 mm. Pióro waży 22 gramy. Już kilka razy testowałem stalówki właśnie Boka, te tytanowe, i one niestety nie mają oznaczeń. Bok nie robi oznaczeń grubości, natomiast to mi się wydaje, że to może być zarówno FK, jak i MK. Troszkę elastyczności ma, pogrubia. Odwrotną stroną także można pisać i wtedy kreska cieńsza. Oczywiście testuję je tylko poprzez zamoczenie w atramencie. Jak widać tutaj w tej sytuacji właśnie przepływ atramentu jest właściwy. Na stronie Przemysława Marcińskiego można zobaczyć pozostałe wersje ebonitów, w których to pióro jest wykonane. Ja mam te 3 wypożyczone i stalówki widać we wszystkich modelach są takie same. Jak widać tutaj można poprzekładać sobie te skówki między kolorami i wszystkie gwinty jakby są takie same i pasują. Jeden trochę widzę nie dokręciłem. Roll stopper wykonuje swoją właściwą rolę, zatrzymuje pióro po toczeniu się
za daleko na stole. Natomiast jak zwykle nie mam żadnych uwag. Wszystko tutaj jest doskonale do ostatniego detala dopracowane i ładnie to pióro wygląda. Z rollstop i stalówka tytanowe, przypominam, i pióro w tej serii, w tym modelu wykonane z ebonitu. Także zachęcam do odwiedzenia strony Przemka, gdzie pozostałe wersje kolorystyczne można sobie pooglądać. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.